Jak łatwo się można domyśleć, w pierwszej części Victor Crowley zginął, ale wraca w drugiej części, no bo musiał przeżyć, no bo to jest Victor Crowley, prawda? Jason, Michael, Freddy też zawsze ginęli, ale powracali. I fabuła tego filmu zaczyna się dokładnie w tym samym momencie, gdzie kończy się jedynka. W ogóle taki jest motyw, że pierwsze 3 filmy, jeżeli usuniesz czołówki i tyłówki i obejrzysz to jako jeden długi film, to jest jeden dzień. To jest jak najbardziej jeden długi film, bo okazuje się, że wszystkie te wydarzenia dzieją się na przestrzeni kilku dni i to jest właśnie tak pomyślane, żeby można z tego było zrobić jeden film. 4 oczywiście nie, bo 4 już jest kręcona wiele, wiele lat po trylogii oryginalnej, no ale rzeczywiście tak to jakoś wymyślili i to jest bardzo dobry zabieg, bo fabuły, nie będę zdradzał fabuły, zarys jest taki, że no wracają, tak, Wiktor zginął, ale żyje, ale wracają na te bagna jego, żeby go dorwać, żeby go dopaść, koniec, kropka, no taki jest główny zarys i fabuła może powiedzieć, no ale to jest nic nowego w ogóle, poza tym, co za debil. Jeżeli ktoś przeżył, bo nie wiem, czy przeżył, znaczy ja wiem, ale jeżeli nie widziałaś jedynki, to nie będę ci nic zdradzał, po cholerę ktoś by wracał, a nawet jeżeli nie, to po co ludzie tam jadą, skoro dopiero ktoś tam pojechał i no wiadomo, że w jedynce ludzie ginęli. I może pomyśleć, głupie to jest naprawdę, ale umowa, rzeczywiście ten koncept mi się bardzo podoba, ponieważ na początku może być, rzeczywiście, Adam Green, reżyser, podpuszcza nas, rzeczywiście nas bardzo podpuścił, no dobra, będzie znowuż kolejny film i o ile jedynka jest dobra, w porządku, można obejrzeć, to 2 będzie po prostu zjazd jakościowy, a okazuje się, że nie i no, to, co było mocą jedynki, czyli mnóstwo krwi, zgadza się, dobry humor, no to tutaj dorzucili jeszcze w miarę dobrą fabułę, bo ale spokojnie, dopiero co mówię, że było słabo. Tak, ale to, co się dzieje później, te zwroty akcji, które otrzymujemy, zwłaszcza to, co dzieje się pod sam koniec, no to jest zaskoczenie, bo w tym filmie, co mnie bardzo cieszy, dużo większą rolę odgrywa Tony Todd. Mówiłem, że przy okazji jedynki szkoda, że zarówno on, jak i Robert Englund pojawili się tylko tak na sekundkę. Powiedziałem, że wrócą, no i rzeczywiście wrócili. W pewien sposób. No, Tony Todd osobiście, Robert Englund jest to tam gdzieś wspominany przez cały film. Ale rzeczywiście to jest dobra sprawa i ta fabuła jest dobra, jest ciekawa i podoba mi się to i jak najbardziej podoba mi się to. Oczywiście jako Kane Hodder wraca jako Wiktor, a także jako ojciec tym razem i to, co ja bardzo lubię przy okazji takich właśnie filmów, kiedy dostajemy 2., 3., 18 część, że to, no umówmy się, uniwersum rośnie, tak? Mamy tutaj troszeczkę historii, no historia się nie zmienia. To, co jest dobre, nie zmienia się historia, nie zmieniają się zasady. Dowiadujemy się troszeczkę właśnie więcej o Wiktorze, dlaczego on jest taki zdeformowany, jak to wygląda, właśnie pojawia się jego matka. W ogóle, jak zobaczyłem jego matkę, to sobie myślę, no dobra, to Britney Spears tutaj występuje? Britney Spears jest w tym filmie, bo ona wygląda jak Britney na detoksie, po prostu taka rozjechana jest, no okej, ale w porządku, pojawia się rzeczywiście, nie jest to Britney Spears, no i jak najbardziej. Zobaczysz, jeżeli obejrzysz, zobaczysz, że to rzeczywiście matka jego to jest Britney Spears. No, nie pierwsza to, że tak powiem, aktorska znakomitość, która mi się wydaje, że wystąpiła w tym filmie. Więc fakt, że cała ta historia Wiktora, no, od A do Z, bo w pierwszej części tam coś było zarysowane, ale nie dowiedzieliśmy się, czemu Wiktor wyglądał tak, a nie inaczej. Tutaj rzeczywiście twórcy wrócili do korzeni i pokazali nam, proszę bardzo, to było rzeczywiście tak, no wiemy, że tam spalony dom i tak dalej, więc to jest rzeczywiście dobre, to jest rzeczywiście mocne, a ten zwrot akcji sprawia tylko, że zastanawiamy się, no to żeś nas, człowieku, zaskoczył, no to dałeś rzeczywiście radę, pokazałeś klasę, bo krew, oj, pięknie, krew się leje tutaj bardzo, bardzo ładnie, no jak to wiadomo, 2 musi być więcej, głośniej, mocniej, więc mamy dużo wymyślniejsze sposoby zgładzenia naszych głównych bohaterów. Jest na przykład motyw, że no, chciałem znowuż powiedzieć Jason, ale no, Kane Hodder, wiadomo, przyzwyczajenie, że Wiktor używa do rozczłonkowania ludzi piłę mechaniczną. Może teksańską, chociaż akurat bardziej to jest Louisiana, ale domyślam się, że do Teksasu jest nie za daleko, więc rzeczywiście to jest fajnie zrobione. Mówiłem wcześniej o Jasonie, no, jest jak najbardziej nawiązanie do niego, gdy tam siedzą
ludki i mówią, ten Victor Crowley w ogóle tutaj chodzi, zabija i tak dalej, coś tam się zginął. Coś takiego jak Jason Voorhees, nie? Kto, co? Tak, tamten to tylko żart, a tutaj naprawdę ludzie mogą zginąć. No i to mi się rzeczywiście bardzo podoba. Zresztą sam Victor Crowley wygląda naprawdę, zrób sobie porównanie, włącz sobie na telefonie czy coś, wygląda po prostu jak Gérard Depardieu, ten z ostatniego okresu, kiedy po prostu jest, nie dość, że wygląda jak podpity, wątroba gdzieś tutaj go boli, tutaj mu coś wyskakuje, a no dodatek te włosy i wszystko rozwalone, więc nie tylko Britney Spears, ale Gérard Depardieu również się w tym filmie pojawia, więc to jest dobre, jest mocna rzeczywiście strona. Film był kręcony przez 17,5 dnia. Dlaczego pół dnia? Nie mam pojęcia. Aczkolwiek no, dobrą sprawą było to, że lokalizacja, tak, no to było jedno miejsce, więc nie trzeba było się zbyt wiele przemieszczać. Ale co mi się w sumie nie podoba, jest jedna rzecz, która mi się nie podoba, no bo pojawiają się tam w tym filmie, wracamy na bagna, więc kogo potrzebujemy? Jakich zawodowych, sensownych, myśliwych, ludzi ze strzelbami, jak zwał, tak zwał. No i oni wszyscy naprawdę tutaj, ten ma snajperkę, ten ktoś ma tutaj strzelbę, shotgun i tak dalej, karabin i w ogóle. No i nagle, kiedy się pojawia Wiktor, nagle te sprzęty wszystkie zacinają się, przestają działać, komuś się kończy magazynek i tak dalej. Okej, ja wiem, że rzeczywiście no może było mało pieniędzy i nie można tam było wystrzelić ileś tych naboi w Wiktora i sprawić, żeby on wyglądał nie wiadomo jak, żeby te... Chociaż z drugiej strony, jak popatrzysz dokładnie, to widzisz, że bo Wiktor nosi ogrodniczki. Świetny, naprawdę świetny zabieg reżysera, żeby on nosił ogrodniczki, bo w tym momencie te wszystkie ładunki pirotechniczne, tak muszę to powiedzieć, są właśnie umiejscowione na tych ogrodniczkach. Jakoś nie wiadomo czemu nikt, albo prawie nikt nie mówi, no to ja strzelę mu w łeb. No nie, rzeczywiście nie pojawia się taki pomysł, wszystko to jest w ogrodniczki. A jakby był po prostu inteligentny, no mogliby pomyśleć, staro, może tam włożyć jakiś, może nie Kevlar, ale jakąś płytę metalową, tak jak Clint Eastwood w Powrocie do przyszłości 3, więc rzeczywiście można byłoby tak pomyśleć, no ale nie. To jest jedyny rzeczywiście minus. Film jest, jak już mówiłem, bardzo krwawy, bo nie ma certyfikatu. Okazało się, że gdy Adam Green wysłał go do MPAA, tak to się nazywa w Ameryce, a żeby dostać certyfikat, dostawali certyfikat NC-17, czyli tylko i wyłącznie dla prywatnych kin oraz kin, gdzie są wyświetlane filmy dla dorosłych. Kiedy oni powiedzieli, no dobrze, ale to co musimy zrobić, żeby ten film nie był tylko dla dorosłych? No trzeba go troszkę pociąć. Okazało się, że chcą, ażeby wyciąć wszystkie sceny śmierci, bo są zbyt krwawe, tego jest za dużo, to jest niemożliwe. No i Adam Green powiedział, no nie bardzo podoba mi się ten pomysł, bo ja chciałbym rzeczywiście, ażeby ten film był pokazany tak, jak ja sobie go wymyśliłem. No to trudno, pokażemy go bez certyfikatu i tutaj również były oczywiście komplikacje, bo nie wszędzie można to zrobić, ale co on i producent zrobili? Dogadali się z właścicielami sieci kinowych, więc poszli do nich bezpośrednio. Jakoś to się udało. Rzeczywiście film poszedł bez certyfikatu, więc ja również widziałem wersję Uncensored Uncut, tak bardzo ładnie się to nazywało i muszę przyznać, że byłem bardzo zadowolony z tego faktu. Ponieważ tak mam tutaj właśnie ciekawostki, wszystko wynotowane i muszę przyznać jak najbardziej. Nieczęsto to się zdarza, a przy horrorach to już bardzo, bardzo rzadko, ażeby druga część była lepsza od jedynki. A mi się właśnie wydaje, że druga część przygód Victora Crowleya no jest chyba lepsza od jedynki, ponieważ w jedynce oni się uczyli pewnych zasad, wiedzieli o co chodzi, a tutaj już puścili wodze fantazji. Jest krwawo, no bo miało być krwawo, oczywiście to jest slasher. Ale motyw jest taki, że tutaj widzisz na plakacie to niby jest topór, ale okazuje się, że w języku angielskim to nie jest topór, ponieważ tutaj jest ostrze z dwóch stron, a z dwóch stron to jest bodajże mallet, czyli jakoś tak to by się nazywało, więc to nie jest to, ale to są już szczegóły, mniejsza większość. Ale mieli chyba czas, żeby dopracować scenariusz, mieli fajny pomysł na humor, na to, co może się tutaj wydarzyć i nie czarujmy się, dużo większe pieniądze domyślam się na efekty specjalne, więc te zgony, jakby zwał, tak zwał, są dużo bardziej widowiskowe i tak, to mi się bardzo, bardzo podoba. Popatrz, druga część Koszmar z ulicy Wiązów nie jest dobra. Druga część Jasona
może lepsza, ale no też nie jest super świetna. Nie będę już wspominał o Halloween, której rzeczywiście sam John Carpenter się wypiera, że dwójkę po prostu odrzucamy, o niej nie mówimy. Więc jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, no to niby część jest wtórna, ale dosyć fajnie ograna. Bo tutaj już nie miałem naprawdę problemu. Miałem dwie postacie, którym kibicowałem i jedną z nich był właśnie Victor Crowley, więc miałem nadzieję, że będzie dobrze. No słuchaj, teraz nie zdradzę żadnej tajemnicy, mówiąc, Victor na końcu ginie. Tak, Victor to jest taka sama bestia jak Chucky, wspomniany Jason i tak dalej, i Smakosz i wiele innych, więc on ginie, ale powraca, więc jak się łatwo domyśleć, trzecia część rozpocznie się dokładnie w momencie, kiedy dwójka się skończyła i jak najbardziej wielkie brawka, bo tak, bardzo jestem zadowolony, bardzo jestem content z faktu, że mogłem zobaczyć ten film. Kilkanaście ładnych lat ma, a gdzieś tam rzeczywiście ta pierwsza część toporu leżała sobie na półce, była moim pułkownikiem tak zwanym i pewnie troszeczkę by jeszcze poleżało, gdybyście nie wybrali, nie stwierdzili, stary, obejrzyj to, bo rzeczywiście warto. Zgadza się, warto, bo jest krwawo, jest zabawnie, fabuła jest interesująca i się nagle może okazać, że złol nie jest złolem, a ten, który jest dobry, wiesz, tam nie wmówią nam, że to co mówił Prezio coś tam na mównicy, więc tak, jak najbardziej muszę polecić. Jeżeli chcesz zobaczyć, jaka jest ocena, sprawdź na Filmwebie, tam jest napisane, jest zaznaczone, jak bardzo mi się podobał ten film. A więc takich recenzji jak chcesz? Oczywiście, że chcesz, bo kochasz horrory. Tutaj, proszę bardzo, tutaj na tej liście jest ich całe mnóstwo.